Witam wszystkich w kolejnym odcinku Mati z salonu. Słuchajcie, tamten, który mam, nie nadaje się już do zrobienia. Tak jak ten właściwie. Ten to jest niezłą bazą, ale też ma do roboty. Już wiadomo, że rdza jest, ale na oryginalnych częściach i do zrobienia, więc tutaj widzę jakieś światełko w tunelu, żeby go zrobić dobrze. Nie przedłużając, rozpoczynamy przegląd. Właściwie słuchajcie, jak go kupowałem, właścicielem jest dziadek i tu na wstępie powiem, że pewnie jeździł trochę na sprzęgle, bo bo łapie już tutaj przy samym końcu i na pewno trzeba zbieżność ustawić, bo też jest kierownica trochę krzywo. Co jeszcze? No i jeszcze newralgiczne punkty z rdzą pokażę Wam, ale tak ogólnie to stan jest bardzo dobry. Może tutaj od lewego zacznijmy, od lewego błotnika przedniego. Proszę zobaczyć, ładnie spasowane, jest ok. Tutaj szpara również i ten błotnik, ta strona w ogóle się trzyma trochę lepiej niż tamta. Tutaj mamy ładnie i to pokazuje, bo to jest złączenie oryginalne i w momencie, kiedy wymieniacie progi, zwracajcie na to uwagę, żeby Wam zrobili z oryginałem zgodnie, a tak jak ja miałem w tamtym, to już ta szpara była tutaj duża, także to zwracajcie na to uwagę. Tak wygląda oryginalny próg, bo już niedługo tak oryginalnych będzie coraz mniej, mało, coraz mniej do porównania, także tak to wygląda. Otwieramy drzwi. Newralgicznymi punktami drzwi to są te randy. Tutaj drzwi kierowcy właściwie są bardzo ładne i nie mają oznak korozji. Także jest elegancko. Sam boczek jest fajny i korbki też. Słuchajcie, nie myłem go i nie będę go mył. Nie będę go lał już wodą i tak on rano jeszcze całe zroszony jest, więc wystarczy na nim tej wody. Wewnątrz to Wam później pokażę. Dalej ten próg jest w miarę fajny, tylko tu się coś zaczyna dziać, ale to jeszcze jest nic. I tutaj taki mały wypierdek. O, ale tak naprawdę to jest bardzo ładny i w tym roku nie będę ruszał ten próg, bo nie ma po co. Przechodzimy do drzwi tylnych i jak zwykle tutaj na rantach jest zawsze problem. Jedynie to, ale to jest jakieś zamazanie, nie będę tego ruszał. Smaru z jakiejś konserwacji. Zresztą później przy myciu to zobaczę. Ale też jest bardzo ładny. Nie ma oznak korozji rzędobylskiej. Tutaj będę starał się go zabezpieczyć na zimę tym, co się da, środkami z internetu. Podwozie w tym roku nie będę konserwował, bo ono chyba nie będzie jeździł nawet po tej soli, po tym wszystkim. Będę przepalał. Boczek, no jest troszeczkę, boczek jest trochę zużyty. Ma tam takie zarysy tu i tu, ale on będzie do wymiany. Będę szukał dobrych, fajnych boczków, ale z tylnymi nie powinno być problemu. Także tak to wygląda. Jeszcze raz tutaj próg
Tutaj tylne nadkole jest zabezpieczone bardzo dobrze. I też nie ma tam jakoś specjalnie śladów. A tak sobie trzymam troszeczkę, bo później sam obejrzę ten film i będę obserwował, bo tak okiem czasami to nie można sobie zobaczyć. No dobra, bo kołpaki jak zwykle takie poprzycierane. Ciekawe opony. Stella 2. Matador. Co to za... Może gdzieś znajdę rocznik później, to sobie przypatrzę. Nie wiem, może. W każdym razie tak, słuchajcie, ten nadkole celne, płotnik celny jest bardzo fajny. To też nie widać rdzy. Pod to pójdzie konserwacja jakaś. Dobra. Zderzak bardzo ładny. Nie jest mocno poprzycierany. Tutaj to się wypoleruje. Ale tak ogólnie to jest bardzo ładny. To czarne jest czarne. Nie jest jakoś tutaj wysmarowane, tylko oryginalne. Przejdźmy do klapy bagażnika. Klapa bagażnika jest bardzo fajna. Bez wgniotek, bez rdzy tutaj bez rdzy przy wycieraczce, co się bardzo często zdarza. Napisy tak samo i przy kapustce tak samo jest ładnie. No tutaj to jest elegancko, łącznie z zamkiem, który jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj tak samo. Tu jest bardzo ładnie. Ja właściwie to, słuchajcie, jeszcze nie widziałem tego, co się dzieje w bagażniku. Ale wiecie, dlaczego tak się stało? Bo jak ja go zobaczyłem, to mówię, że od razu wiedziałem, że to będzie. Zaraz sobie zobaczę, co tam się dzieje. Że to będzie mój samochód i wiecie co, zbytnio nie oglądałem tak bardzo tego samochodu. O, to jest półeczka tylna. Zobaczcie, jaka ładna, czyściutka, także też jest w porządku. W komorze, w zagłębieniu po kole też jest bardzo ładnie. Zaraz tutaj widzę, że zabezpieczona, może jakaś szmatka do przecierania. Właściwie to ja sobie ją pożyczę i zacznę przecierać. No. Ale widzę, że nawet dziadek zabezpieczył tutaj, żeby koło nie machało. Pas tylny tak samo jest tutaj, to jest bardzo ładnie. Ja to miałem to skorodowane. Tutaj były. A to jest wytarte od no jak to nazwać? Od podłogi? Nie, podłogi nie. Deski bagażnika, pokrywy koła, nie wiem, czy to jakoś tak. O, tak samo tutaj. Tu jest bardzo, no to jest do wymycia. Tak jak mówiłem, że nie myłem. Tu będzie
czyszczone. Tutaj mamy jeszcze takie oryginalne zaczepy, czyli taśma. Jak to powinno być? Słuchajcie, mam pytanie, czy można tutaj dzieloną kanapę zamontować? To jest pytanie. Bardzo bym chciał spróbować. Mam wszystko do tego, tylko jaki jest montaż tej dzielonej? Co trzeba dokładnie dodatkowo, czy w te same otwory montażowe się to robi? Jeśli ktoś to robił, to mógłby mi podpowiedzieć, albo na przykład zrobić kilka zdjęć, jak to jest z tyłu. Teraz ja sobie pozwolę odkręcić koło po raz pierwszy, no i powrócę do Was już za chwilę. Tak prezentuje się wgłębienie do koła zapasowego i powiem Wam, że jest tutaj ślicznie. Jakieś otarcia są, bo wiadomo, że koło lata, ale generalnie tu też nie mardzę nigdzie. Wszystko tutaj wykurzymy, ale to już dopiero na wiosnę. I może się wymyje coś niecoś. Coś niecoś może się wymyje tutaj, ale generalnie to jest super. O to mi chodziło. Fantastycznie. Oryginał, wszystko oryginał. Widać, że to nieruszane. Nie było jakiegoś uderzenia. Konserwacja fabryczna. Pociągnięte po tych spawach. Może nawet oryginalne. W każdym razie mamy do czynienia tak samo tutaj z równomiernym. O, tak wygląda szparka na światłach. To też jest ważne, bo często jest tak, że przerwy nie można ustawić. Jeszcze raz rzut na wnękę koła. Naprawdę jest tutaj bardzo fajnie, jak na maksa. Ten brud się wyczyści. Koło się nowe wstawił. Nawet koło też się wymyje, bo widać, że jest bardzo ładne. Bagażnik mamy już przedstawiony. Tutaj półka jest też bardzo ładna. I teraz przechodzimy do prawej strony i tam będzie gorzej. Ogólny widok jest niezły. Z tym, że rozpoczynamy tutaj akcję rdza. Tutaj jest znacząco już, ale nie tragedia. I to będzie robione jak najszybciej. To chyba zrobię to na wiosnę. W każdym razie tak, kółeczko, nadkole. Te nadkole też jest w porządku. Tu jest bardzo ładnie, to przylega, także tego nie będę ruszał. To ładnie przylega. Ładnie przylega to. No i tak jak mówiłem. I otwieramy drzwi. I ponownie jest bardzo ładnie. Rand pod spodem. Troszeczkę porysowana tapicerka, ale to jeszcze znośnie ta strona. Próg no ładny tutaj, a dlatego tylko tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić. Drzwi są w porządku, kolejne. O, trzask jest ładny. Przechodzimy dalej do
tapicerki drzwi. Bardzo ładne. Korbki są przede wszystkim ładnie utrzymane. I obserwujemy drzwi. I nie jest. Ogólnie z zewnątrz prezentuje się bardzo dobrze. Jest ładny, równy. Na pewno nie miał żadnej przygody z innym samochodem lub przedmiotem. Także jest naprawdę pod względem tym bardzo fajnie. No dalej pójdziemy do maski, zajrzymy. Jesteśmy już w komorze silnika, tu nic nie było robione, czyszczone. Jest korek nieoryginalny, nie wiem dlaczego, ale pewnie tamten może przeciekał, to było znane. W każdym razie korek będzie trzeba zainstalować oryginalny. Co my tutaj? No i ogólny rzut to jest taki bardzo, bardzo ładny silnik. Tutaj przedstawia się jakaś mała potliwość jest, to wymienimy uszczelkę, bo to jest z uszczelki, a silnik jest generalnie słodki. Silnik jest generalnie suchutki. I cóż. No dobra, przejdźmy teraz do takich kwestii jak no ogólnie 70 000 przebiegu, silnik, więc niezdarty, nie miał jeszcze wymienianego rozrządu i to mnie czeka, ja to zrobię, bo to już jest 20 lat samochód, więc nawet z samej racji tego nie można już jeździć i to zrobię na wiosnę, bo on teraz będzie chyba raczej stał sobie. No i tak. Tak jak wspomniałem, korek nieoryginalny, ale za to słuchajcie, lampy są the best. Nie zostały zmatowione. Oryginalne lampy można poznać po napisie. Chodzi mi o pierwsze lampy do Matizów, mniej więcej 98, tych pierwszych do końca 2000 prawie, bo później Sunglass czy coś takiego weszły też z szarą obudową. W każdym razie, słuchajcie, musi być napis DEU, Samlip, Korea, szara obudowa z takimi czerwonymi wstawkami H2 oraz, co jest najważniejsze, ten znaczek tutaj na tym uchwycie DEU. Później już były szare obudowy bez znaczka i tutaj miały Sunglass, chyba już tak, ja już nie pamiętam dokładnie, ale Sunglass, ale Korea nadal była, więc tak można rozpoznać pierwsze, drugie, a później Sunglass, ale czarne obudowy, ale to już Matizy takie 2003 i dalej, to czarne obudowy. Także mamy w ten sposób rozwiązane, ładne są lampy są piękne. I cóż, dalej lecimy. No tutaj widzicie, zobaczcie na boki i tutaj komory silnika, nie ma rdzy. Wszystko jest ok. Ten osłona silnika jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Podpora chłodnicy, belka chłodnicy tak samo. Sama chłodnica też wydaje się bardzo ładna. Powierzchowna rdza jest tylko, ale to nic, nie trzęsie silnikiem, więc poduszka jest w porządku. Jedna i druga.
Zobaczcie tutaj jaka jest pokrywa ładna. Ta pokrywa to jest z reguły zdyzelowane, ciemne, czarne, brudne. A tu jest naprawdę jeszcze w bardzo dobrym stanie. Ja ją przy wymianie uszczelki ją wymyję. To jest z reguły pordzewiałe. Jest bardzo ładne. No dobra, lecimy. Filtr jak filtr wymieniony. Będzie tutaj ta obudowa będzie wymieniona. Jak zwykle aluminiowe tabliczki mało widoczne, ale tu znowu nie ma rdzy. W porównaniu do mojego to w ogóle kosmos tu jest. Lecimy dalej. Kapturek jest. To też jest oznaka, że się nie przemęczał ten silnik. Kolejny reflektor bardzo ładny. Maska tak samo. Bez rdzy. To wszystko. Tutaj pod szybie tak samo jest bardzo ładne. Tu u mnie ta zardzewiała, a tutaj to jest wszystko w porządku. Fajnie, cieszę się bardzo. Jest to projekt na wiosnę, na lato będziemy myć, szorować, czyścić, robić, żeby było ładnie. Zakupiłem konserwację. Zakupiłem konserwację Crown i będę to na zimę na tyle, ile się da. W obecnej sytuacji spsikam z każdą część, którą będę mógł i będzie. Słuchajcie, ogólnie przeleciałem z zewnątrz, teraz próbuję coś nakręcić pod spodem, ale tutaj to już będę kręcił, ale tak zwanie w ciemno, bo samochód stoi na ziemi. Układ wydechowy skorodowany, ale widać, że oryginalny. Różne wahacze jeszcze są w porządku, aczkolwiek też mają naloty. Podłoga widać, że ładna. Powiem wam szczerze, że ładna. Jest jeszcze katalizator się został. Różne te wieszaki. Osłony. Będziemy wymieniać co się da. I tyle. Ale ogólnie jest bardzo ładnie. Jeszcze przejdę z drugiej strony. Z tej może widoczność będzie lepiej, bo tam pod słońce. Zobaczymy tutaj. Tu się bardzo ładnie prezentuje. Z tej strony próg wewnętrzny, z tamtej strony też bardzo dobra kondycja. Bak plastikowy. Przewody hamulcowe widać, że są w bardzo dobrym stanie. Ale pewnie wymienię je na mosiężne, żeby było bezpieczniej, ale podłoga jest bardzo ładna. Jeszcze od strony silnika widać, że trochę zardzewiały na drążku stabilizacyjnym. On już jest zardzewiały, ale mam tą część, ona jest droga, około 300 zł nowa i powiem wam, że jeśli ktoś ma Matiza i będzie chciał jeszcze nim pojeździć,
to bierzcie to. Bo tej części to już będzie potem tylko ze szrotu. I każda wymiana to będzie na 2-3 lata, a tak to ten widać, że jest od nowości. Ten widać, że jest od nowości i no i jak wymieniony zostanie na nowy, to znowu tam 20 lat masz. Ja tam zamierzam tego Matiza mieć. Ten mój stary, nie wiem ile on pociągnie, ale ten jest w bardzo dobrym stanie, no i na tego trochę będę kukał na niego. W ogóle nie będzie jeździł praktycznie. Zobaczcie, miska olejowa. Też w pięknym stanie. Oryginał. Ale takie rzeczy jak właśnie miskę, macie gdzieś możliwość oryginalną kupić, to kupujcie sobie takie części. Bo za 10 lat tych części oryginalnych już nie będzie. Może ktoś robił, będzie rzemiosło, ale Matizów też będzie coraz mniej, także coraz mniej też nie będzie można skąd brać. No dobra, widzę, że mam mało powietrza w kołach. To też do zrobienia od razu. No i jeszcze popatrzę, nagram sobie troszkę spodu, żeby potem sobie w domu zobaczyć. Ale też bardzo ładnie. Jeśli chodzi o podłogę, to jest świetnie. Nic tu nie było robione. Belka tylna. Naprawdę bardzo dobry stan. Powierzchowne. Może sprężyny trzeba będzie wymienić. Tłumik jeszcze jest w porządku. Widać oryginał. Aha. Ale tutaj jest ładnie też, zobaczcie. Jest ładnie. Wchodzimy do wnętrza, słuchajcie. I tak, na nim były pokrowce. Więc słuchajcie, tutaj to w ogóle przy 70 000 i pokrowcach to jest bardzo piękne. To jest fotel kierowcy. Już się trochę powiedziałem. Oczywiście jest zakurzony, tak jak tutaj, bo to będzie wszystko odświeżone. Trzeba będzie już tutaj wymienić nakładkę. Ta jest jeszcze zdrowa. Pedał gazu jest ok. No i tak, i chciałem zwrócić uwagę na to. Słuchajcie, to jest z reguły zardzewiałe, a tutaj jest w pięknym stanie. Oryginały. I ta blacha, zobaczcie. Może odjadę trochę. Ta blacha jest w ogóle genialna. Ona nie jest zardzewiała. O. W ogóle. To jest w ogóle bolączka Matizów. Ktoś podchodzi z detalami, żeby wszystko było dobrze, to w takim stanie jest ciężko zdobyć. A nawet jak powiem, jak ktoś ma w takim fajnym stanie do sprzedania, niech robi zdjęcia. Piszę pod filmem. Ja chętnie kupię jeszcze jedno. Fotele bardzo ładne. Tamten to w ogóle jest niewysiedziany. Kompletnie. O. Zero kierowcy. Tutaj niech sobie to będzie. Bo dlaczego miałbym to zrywać? Ale chciałem wam tylko pokazać.
jaki jest stan foteli. Bardzo ładny. I tak, wsiadamy. Jeszcze jedna deska rozdzielcza. Zero bielactwa. Śrubki. Zero bielactwa. To jest bardzo ważne. Deska jest oryginalna. Nie ma. I ją trzeba chronić przed słońcem. Słuchajcie, to jest temperatura to jedna, ale generalnie słońce. Generalnie słońce. Nalot 70 000. Kierownica jest też w jednym stanie. Jest cieniutka. Moja to już taka spulchniała, grubaśna. A tutaj ładnie. Zobaczcie, na przykład niewypłowiałe zapinki pasów. Foteli. Piękne do wymycia korbki. Podsufitka teraz. Jest bardzo ładna. Tutaj ma takie małe zabrudzenie, ale to się da wytrzeć, mam nadzieję. To wszystko jest bardzo ładne, tylko do wymycia. W drugiej kolejności trzeba będzie zrobić zbieżność. No i ogólnie zobaczyć, co tam się dzieje. I właściwie to już wszystko. No i potem tylko myć. Ale to już w lato. Zajrzyjmy jeszcze do schowka. No jest schowek, mam nowy. Schowek wymienię. Ten jest brudny, mam nówkę. Ok. Chociaż to jest z wierzchu, ale tu ma ryskę tutaj. Zobaczymy tylko, czy się będzie z deską, ale musi się z deską zgadzać, bo jest tutaj deska niewypłowiała, więc wszystko będzie dobrze. No to tyle na tą chwilę. Myślę, że pokazałem obszernie Matiza. Jeśli macie jakieś pytanie, ale co tam można mieć, jakie pytanie można do Matiza? Z reguły to jest tak, że wlewać i jeździć. Ale jak macie jakiś fajny stan Matiza, to, no i macie filmiki na YouTube, no to rzućcie to link pod spodem. Chętnie to obejrzę. Nie tylko jak tam jakieś kickstery, czy tam jakieś inne youtubery mówią, że Matiz to jest... Ja to bardzo lubię ten samochód. Dla mnie to jest w ogóle mistrzostwo świata. Piękny, ekonomiczny, prosty w naprawie, bo to gdy ktoś by miał trochę warunków, to nie trzeba komputerów, tylko można go samemu naprawić. Jeszcze takie rzeczy jak manetki, bardzo niepowycierane. Wszystkie znaczki są ok. To ładnie chodzi. Oczywiście kurz jest, bo to gościu jeździł, pewnie nie mył tak często. Słuchajcie, to tyle z takiego wstępnego przeglądu. Zastanawiam się jeszcze potem, czy na wiosnę dać nie do detailingu, żeby mi tutaj naprawdę fajnie wyczyścili ten samochodzik. Do roboty jest też jeszcze sprzęgło. Albo linkę naciągnąć jak się da, albo sprzęgło, bo ono bierze pod koniec 70 000 i ja podejrzewam, że dziadek jeździł na sprzęgle. Najwyraźniej to widać, bo łapie pod koniec, a przy 70, a co ja mam porównanie, bo ja mam 228 000 dokładnie teraz i oryginalne sprzęgło, więc coś tutaj jest na rzecz po prostu. Ja wiem, że to jazda na sprzęgle dziadka, ale to nic, to akurat mi nie przeszkadza, bo sprzęgło też można wymienić. Zapytacie się i pewnie jesteście ciekawi, ile dałem za tego Matiza.
No i patrząc na, zaraz wam zdradzę, ale patrząc na ceny rynkowe, to w takim stanie może 3000, 300, tylko oczywiście trzeba jeździć, obserwować, patrzeć i powiem wam tak, ja dałem 4000 zł, pojechałem raz, oglądałem go 10 minut, zajrzałem tu, zajrzałem tam, patrzyłem na złożenie karoserii, widać, że jest niebity, żadna część nie wymieniona, wszystko się błyszczy oryginalnym lakierem. I bez, właściwie targowanie było takie nietypowe, bo było przez internet, bo cena tego samochodu wywindowała na początku na 5500, co no to przesada była, to już była przesada, ale myślę, że ktoś sondował cenę. Trochę poszło tak, że taka pani wystawiła, właściwie wnuczka tego pana, i trochę ją tam nacisnęli na Facebooku, czy na, nie wiem na jakim portalu, już zapomniałem. W każdym razie ja patrzyłem, no widać, że stan był bardzo ładny na zdjęciach. Dostałem bardzo dobrą dokumentację tego, co jest do zrobienia, co było tutaj do pokazania w newralgiczne miejsca. I ja to otrzymałem bez ściemy tak zwanej i pojechałem, zobaczyłem i zgodziłem się na tą cenę już na miejscu targowania. Sprzedawał to dziadek 82-letni i nie mogłem z nim się targować, bo facet dbał o ten samochód. Właściwie kupił go po moim jakieś 5 miesięcy, bo rejestracja tego jest w październiku, więc październik, więc tutaj ja mam samochód wyprodukowany w styczniu, a ten był pewnie może we wrześniu, październiku. Jedyne tylko zastanawia mnie jedna rzecz, że ten samochód, bo wiadomo, że samochody z 99 roku miały 98 i 99 liczniki z 2 lampkami i nie było tego wyświetlacza drzwi. O. A ten już ma i podejrzewam, Matizy szły jak świeże bułeczki, więc jak on miał październik, to produkcja mogła być we wrześniu. Muszę tam powinien zobaczyć. W każdym razie zastanawia mnie ta dodatkowa już lampeczka tutaj. No ale wszystko działa, jest podłączone, więc nie wiem, czy komu by się chciało przy zmianie licznika bawić się w podłączenia różne z lampeczki, więc pewnie przewody może tu istniały, a może i nie. W każdym razie wątpię, żeby to była zmiana i to jest dla mnie taka ciekawostka, że Matizy z 99 pod koniec produkcji tego roku miały właśnie już tą dodatkową lampkę otwarcia drzwi. No i ten ma już ten zamontowany brzęczyk po zastawieniu świateł, więc to też jest ten bonusik, który był już w tych następnych Matizach udoskonalonych, no fajnie powiedziane, ale w troszeczkę zmienionych konfiguracjach i drobnych liftingach, to tak to chyba można nazwać. Także słuchajcie, 4000 zł, 99 rok, stan taki, on będzie do pielęgnacji przeznaczony. Jestem bardzo zadowolony. I powiecie, a bo można wyhaczyć za 3, ale ja wam coś powiem. Byłem w kilku miejscach, patrzyłem też, sprzedający stan bardzo dobry. No ale przyjeżdżałem i to błotniczek wymieniony,
to już kolorek różny, to już jest trochę bielactwa na desce, to fotel przy te zardzewiałe, ta blaszka. A ja chciałem taki naprawdę samochód, który można by było odbudować w formie salonu. Także tak to wygląda. I jazda benzyna, oczywiście, fatygowanie kolegi i powiedzmy 2-3 wypady takie trochę dalsze po 100 km oglądanie Matizów i już z 3 robi się co najmniej, no bo to trzeba coś zjeść, już się robi 3,5. I tak to właśnie wygląda, że w okolicy akurat na złość nie ma, trzeba szukać. A ja chciałem sobie kupić, przed zimą się trafił, na wiosnę chciałem kupić, ale przed zimą się trafił. No dobra, to tyle z relacji zakupowo-stanowej. Jeszcze Wam nagram, jak pracuje silniczek. Słuchajcie, to jest mistrzostwo świata. Zaworki nie pukają. Równiuteńko. On jeszcze nie złapał temperatury. Jest jeszcze zimny. Ale już pięknie pracuje.